Hej, z tej strony witam was Data977 w Mario Forever SMW Edition. Jest to interpretacja oryginalnego Mario Forever w formie hacka do Super Mario World. Oryginał stworzył Buziol, z kolei hack ten stworzył Beast Eye 89. No tak jak w oryginalnym Super Mario World mamy wybór zapisu, a weźmy po prostu pierwszy. Mario i Mario plus Luigi. Zakładam, że to jest po prostu jako dwóch graczy, tak jak w Super Mario World. Gojące krzesło, gdzie po śmierci mi przełącza na drugą postać. Więc lepiej na wszelki wypadek weźmy po prostu Mario. Żeby jakby co nie było, że mi przełącza nagle postać, że niby na drugiego gracza. No i oczywiście intro, tak jak w oryginale. Dawno, dawno temu w przepastnej, pięknej krainie Toadstool, gdzie grzybowi ludzie budowali swoje domy i żyli dobrze prosperujące, spokojne życia, aż do czasu, gdy coś strasznego się stało. Zły gad o imieniu Kupa, którego mocnym pożądaniem było zagarnąć te krainy dla siebie, postanowił, że pora je najechać, zostawiając wszędzie destrukcję i zniewalając jego spokojnych mieszkańców, ale nasz bohater, zdeterminowany i nieustraszony Hydraulic Mario, ujrzał tę katastrofę, nie mógł po prostu siedzieć i to oglądać i postanowił, że musi coś zrobić, by to powstrzymać. Zakładam, że niestety polskiej wersji nie ma, co mimo, że oryginalny Mario Forever stworzył Polak, właśnie była polska wersja. Chyba, że kto wie, że będzie kiedyś nowa wersja tego haka, gdzie będą dodane nowe języki. Ale dobra. Czy inaczej. Oczywiście Bowser najeżdża. Kolorystyka tych zamków jest nieco inna niż w Mario Forever. Chodzi mi o ten odcień tego brązowego. Ale reszta chyba wygląda mniej więcej tak samo, bym powiedział. O, no i biegnie Mario. Niestety jakimś sposobem nie dogonił tych czołgów, bo świat pierwszy ich mieć nie będzie. Tutaj mamy mapę świata i wybór hubu. Zobaczmy. Domyślnie tego typu mapy świata nie było i od razu byliśmy w hubie. I dopiero tam sobie wybieraliśmy właśnie plik zapisu. Tutaj klasycznie możemy wymienić życie. Albo życia na potężne power-upy. O, musimy aż 3 życia wymienić, żeby dostać Louis, który pozwoli nam skakać wyżej. Dość dużo, widzę. Z drugiej strony mamy 5 żyć tutaj, widzę. I jedno więcej, co? Co się stanie, jak po prostu wybiorę teraz plik zapisu? Nie mogę, to zakładam, tylko mogę tutaj zmienić plik zapisu. Bo domyślnie to startujemy w tym hubie i tutaj wybieramy właśnie zapis, jako któryś świat i tam już gramy. Tu z kolei wygląda to nieco inaczej. Zamiast tego udajemy się na tego typu mapę świata w stylu Super Mario Worlda i dopiero tam dojdziemy, zakładam, do świata pierwszego. W porządku w takim razie, no to cóż. No jakby co, możemy przenosić je między światami, widzę. A na razie bierzemy po prostu 1-1. To może bym obczaił od razu, czy jest tutaj sekret, który dobrze znamy, czyli Green Mushroom Calamity. Jest! O, trochę to zajmuje, zanim się przeniesiemy. Pamiętam, w pierwowzorze to tak od razu się praktycznie przenosimy. Mogłem przeciąć taśmę, ale dobra. Skoro to hack do Super Mario Worlda, to ta taśma bardziej tu pasuje. Pamiętam, że w oryginalnym Mario Forever właśnie była ta taśma, tylko że Mario Forever to ma być raczej swego rodzaju remake Super Mario Bros. 1, gdzie była raczej flaga, którą musieliśmy właśnie dotknąć. Tutaj z kolei mamy taśmę. No dobra, 1-2. Widzę, że mamy czerwoną kropkę na mapie, co oznacza, że poziom ma 2 wyjścia. Generalnie Mario Forever było dość liniową grą. Więc tutaj zakładam, dodane zostało trochę nowych przejść, aby pasowało to bardziej do Super Mario Worlda, które było bardzo otwartą grą. Czy inaczej mamy Fire Flowera i Starmana, miło. Przejście do świata hardkorowego, to być może to jest to właśnie przejście. O, miło. Mamy one-upa. Świetnie. Bardzo długi ten Starman i na szczęście jest to zrobione jak trzeba.
Czyli, że przez chwilę, jak już muzyka zgaśnie, to jeszcze mamy nietykalność, żebyśmy się mogli przygotować, że za chwilę nie będzie kolorowo. Dobra. No, sterowanie jest jak najbardziej w porządku. Czy możemy kucać i skakać? Muszę sprawdzić. Nie możemy niestety w powietrzu kucać. Maja automatycznie mi wychodzi z typu kucania, jak skaczę, ale dobra. I to tam punktów zdobyliśmy. Średnio mnie one obchodzą, ale w porządku. Czemu nie? Dobra, to może na razie idziemy po prostu normalnie próbujemy przejść. Tam najwyżej będzie jakiś odcinek, gdzie poszukam tych bonusowych poziomów, bo w Mario Forever było ich trochę, aczkolwiek większość z nich była w tamtym hubie właśnie, gdzie się wybieraliśmy do tych różnych bonusowych poziomów. I powiedziałem chyba też, że w Mario Forever nie było mapy świata. No nie jest to do końca prawdą, gdyż była mapa świata w formie takiego obrazka. Jednak nie wiem, czy to mogę nazwać właśnie mapą świata. No chyba tak, po prostu nie na zasadzie było tam, że mogliśmy wybierać tak właśnie etapy. Po prostu po przejściu poziomu Mario automatycznie na tej mapie świata przechodził do kolejnego poziomu, ale nie było na zasadzie, że mogliśmy sobie tak swobodnie przechodzić. I też właśnie to była taka mapa w formie obrazka 2D. Tutaj mamy taką mapę z lotu ptaka, gdzie sobie idziemy do dowolnego poziomu. Więc trochę się to różni. Ała. O, widzę, że mamy system obrażeń z Super Mario Bros. 3 USA. Czyli, że mając Fire Flower najpierw nas zredukuje do Super Mario, a później dopiero do Small Mario, czyli tego małego Mario. Chociaż w oryginale Mario Forever też tak rzeczywiście było. Po prostu mi się to kojarzy przede wszystkim z Super Mario Bros. 3, bo pamiętam, że tam to chyba było jako pierwsze. Okej. A tutaj na szczęście nic trudnego. Dziwny jest trochę ten dźwięk wzięcia taśmy. Taki stukot, jakby uderzył jakiś trąb. Tak to brzmi. Okej, świat 1.4. Tak, jeśli chcecie zagrać ten hack, to niestety nie jest on w formie ROMa. No też nie dam linku do ROMa. Tylko po prostu jest on w formie pliku BSP, który trzeba następnie przekształcić, używając po prostu Super Mario Worlda, tak żeby można było w to zagrać. Dam link do takiego programu, który na to pozwala generalnie. Generalnie to rzadko grałem w haki z Super Mario World, więc już zapomniałem jak się to robi, ale miły kolega dawno mi z tym pomógł, za co mu dziękuję. Ale tutaj pamiętam, było gdzieś przejście tajne, aczkolwiek nie chcę na razie nic pomijać, tylko chcę przejść normalnie. Być może już coś pominąłem, a być może było to dalej. Tutaj lepiej uwaga, klasycznie mamy rotodiski. O, tutaj jest dużo wolnego miejsca. O, i możemy zobaczyć rurę też na górze. To było gdzieś tutaj, ale jakoś nie mogę trafić na bloczek. Dobra. I tak nie chcę tam przejść, prawda? A właśnie, mimo że to jest hack Super Mario Worlda, to mamy właśnie ten system obrażeń, gdzie nam po prostu zbija jedną formę w dół. Nie ma item storage Super Mario Worlda, gdzie sobie zrzucaliśmy power up. Tutaj dziwna gra się zacięła na chwilę. Nie wiem czemu, ale dobra. Walka z Bowserem. Który był przez chwilę nietykalny, o dziwo. Bardzo dobrze, możemy się od niego odbijać. Pamiętam, że w niektórych wersjach Mario Forever możemy się tylko nisko od niego odbijać, co jest bardzo irytujące. No oczywiście wydaje się to nielogiczne, że możemy na Bowsera skoczyć, bo na ogół, gdy na niego próbujemy skoczyć w oficjalnych grach Mario, to bywamy. Typu nasza Super Mario Bros. 1, no to mogliśmy go albo ominąć tylko i zrzucić do przepaści, albo użyć kulognia właśnie, a nie skakać po nim. No ale tak po prostu jest Mario Forever. Mimo że to jest hack do Super Mario Worlda, to pamiętamy, że większość zasad jest z Mario Forever, więc trzeba się przyzwyczaić. No i tyle w sumie. Lekki, łatwy i przyjemny pierwszy świat, prawda? No ale tak samo było w oryginale, który nie był w sumie nigdy grą jakąś strasznie trudną, może nie licząc
powiedzmy świata 6 i świata 8. Tam pamiętam nieco był wyższy poziom trudności na pewno. Co innego różne fangamy z Mario Forever, niektóre z nich są bardzo trudne, wręcz kaizo. Ale akurat jeśli chodzi o podstawowe Mario Forever, to aż tak źle nie było. Świat pierwszy ukończony. Tutaj też inaczej to wygląda niż w pierwowzorze. Tam było pokazane na mapie świata, w tym obrazku, jak po prostu ten zamek jest zniszczony i tam pokazane było to świat pierwszy ukończony. Ale oczywiście animacja zniszczenia zamku była. I tak jak docieraliśmy dalej, tak też mieliśmy nowe animacje zniszczenia zamku, co było dość ciekawe. O, muzyka Super Mario 64. Z wyboru zapisu. Nie podoba mi się ten Lakitu. Mam traumę po New Super Mario Forever 2012, gdzie nas mogły Lakitu zaatakować na mapie. Mam nadzieję, że z tym tak nie będzie. Nie było żadnej opcji zapisu, ale nie wiem. Może gra sama zapisuje po prostu, kto wie. Na wszelki wypadek poza odcinkiem wezmę po prostu i zrobię save stat. Jakby się okazało, że mnie jednak usunie postęp. A na razie to myślę tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy świat. Dzięki za oglądanie. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta Zadosa, Domagała, DP, Wasiadwanuje, Fifi, Pesowity, Casey, Mandeszok, PK, EPS, Nesson, Xynchap, Bez Nazwy, Lemix, Pomidor, Cross Gameplay, Piotr, Newton, Nichola, X, Nadesznia, Zisa, Kuprzy, Makerów, Honasie, Kockie, Nasie, Bad Academics, Baszki, Fire, Player Sheet 14, Nasie 6, Szybeczny PM, Mikołaj Games, Skibidi Toilet, Demus, Mr. Jalapeno, Tomek 839, 839, Banda Xender 6, Fibus, Samuś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Captur, Anazyś, Massacre, Kaloryfer, Maja Hostia, Fox, Zosia, Zechmin, Krynasie, też jest there, Walker 68, Fipowska, Iwsiek, Banas Maker, BWM, Kenzo, Kesi 89, Shen. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!